ci, którzy są zainteresowani, więc od tej tablicy są 3 rzędy. Pierwszy po prawej stronie, drugi i trzeci, gdzie zastosowano substrat karbomat wymieszany z glebą. Jeżeli podejdziecie nieco bliżej, zobaczycie, że tutaj od tablicy rozpoczynając te krzewy są wyraźnie większe przez następnych 40 metrów. To są właśnie te parcele doświadczalne. Pierwszy pas, z waszej strony patrząc najbardziej po lewej stronie, dostał 15% objętości gleby w formie karbomatu, drugi 30%, trzeci 50%. Z dzisiejszego punktu widzenia najładniej wygląda wigor roślin wzrostowy i rozwojowy tych roślin, które są na środku, czyli tam, gdzie było 1/3 gleby została zastąpiona karbomatem, a ja zaraz wyjaśnię dlaczego. Tam, gdzie jest 50% udział, rośliny wyglądają może nieco słabiej, ale to nie znaczy, że będą gorzej plonować, bo sami dobrze wiecie, że jeżeli mówimy o borówce wysokiej, to czasami właśnie te rośliny, które gorzej wyglądają, przynoszą lepszy plon niż te, które wyglądają lepiej. Co robi karbomat i dlaczego warto go stosować? Jak sami wiecie, żyzność gleby jest kształtowana przez zawartość substancji organicznej. W naszych glebach w ciągu ostatniego pół wieku zawartość substancji organicznej spadła mniej więcej o 0,5%, czyli z ponad 2% mamy teraz średnią według Jungu 1,6%. No a borówka wysoka jest rośliną, która szalenie lubi gleby organiczne i dla niej zasadniczo takim normalnym środowiskiem to jest gleba, która ma 2-2,5% substancji organicznej, czyli a konkretnie mówimy tutaj o próchnicy. Karbomat jest substratem pochodzenia naturalnego, z węgla brunatnego, a konkretnie z młodych węgli specjalnie dobranych lignitów, który po przetworzeniu, odpyleniu, oczyszczeniu może być stosowany właśnie do tego celu, albo na przykład do ściółkowania, albo do mieszania z glebą, albo do tworzenia z niego warstwy na podglebiu w celu kondycjonowania gleby. To nie jest nawóz. To jest substancja, która pozwala na po pierwsze uzyskanie kilku ważnych elementów. Lepszej struktury gleby, ponieważ jest to forma granulatu, który spulchnia glebę, czyli w tym momencie nawet gleba ta, nawet tak jak tutaj, która jest bardzo zlewna, jeżeli ona tutaj dostaje karbomatu, to staje się dużo luźniejsza i to potwierdzał pan Paweł Krawiec. Druga rzecz, jest to swego rodzaju gąbka, która chłonie substancje odżywcze, czyli nawozy, które są aplikowane na tą powierzchnię i je przetrzymuje, czyli to, co rośliny nie przejmą, zostaje zmagazynowane na następny sezon, na następny rok, rośliny mogą to wykorzystywać. To nie odpływa razem z wodą. Trzecie to jest magazynowanie wody, ponieważ węgiel brunatny jest w stanie zmagazynować, tak jak swoją drogą każda tego typu trwała substancja organiczna w glebie, dużo więcej wody niż sam waży. Normalnie próchnica gromadzi około 5-krotnie więcej wody niż sama waży. To na 1% próchnicy, albo powiedzmy sobie nawet tutaj, czy karbomatu na hektarze więcej czy mniej, to jest 160 ton wody dostępnej dla roślin. No i czwarta, ale nie najmniej ważna rzecz, mianowicie węgiel brunatny składa się, przepraszam, te substraty, o których tu mówimy, tutaj mamy karbomat, ale może także być karbohumik, składają się w 80% z kwasów humusowych, czyli konkretnie z kwasu huminowego i z kwasów fulwowych. Kwasy zarówno fulwowe, jak i huminowe bardzo dobrze działają na rośliny. Kwasy huminowe nawet w formie opryskowej, i to jest Carbohumik Maxi Pro Plus, lepiej działa nawet na części nadziemne, stosowany jako oprysk, szczególnie z nawozami dolistnymi. Dlaczego? Dlatego, bo działa jako chelat i w ten sposób nawet są dokumenty i badania pokazujące, że nawet potrafi 5-krotnie podwyższyć przyswajalność aplikowanych nawozów mineralnych w formie płynnej, jeżeli jest razem właśnie z kwasami humusowymi. Kwasy humusowe są naturalnymi substancjami wspomagającymi rozwój i wzrost roślin oraz w efekcie ich plonowanie. Jeżeli nie mamy jej w glebie, bo mamy za mało próchnicy, to możemy je dołożyć. To nie jest próchnica, to jest najmłodszy węgiel brunatny, który jednak w jakimś stopniu, nazwijmy to umowie, imituje, ale w rzeczywistości uzupełnia zawartość kwasów humusowych. W ten sposób, inkorporując się z glebą, praktycznie podwyższa zawartość substancji organicznej,
a powiedzmy sobie po roku czy po 2 latach nie ma żadnej różnicy, czy to była oryginalna próchnica, która powstała na tym polu w ciągu ostatnich 100 lat, czy to jest właśnie uzupełnienie w formie węgla brunatnego, które zostało dodane do istniejącej próchnicy już na tym polu, która dotąd nie została jeszcze, powiedzmy sobie, w żaden sposób uszkodzona. Także mamy tutaj kilka możliwości. Tutaj, jak widzicie, są różne dawkowania, także jest odpowiedź, powiedzmy, roślin na to. W każdym razie widać, te 40 metrów tych parcel mają dużo lepszy rozwój, a tutaj mówimy, bo po pierwsze kwasy humusowe, po drugie gromadzenie wody, która jest dostępna dla roślin, a nie ucieka, po trzecie gromadzenie substancji odżywczych, które nie są wypłukiwane przez deszcz. Jeżeli rośliny ich nie pobrały, to zostają zmagazynowane na później. No i co jeszcze? No i struktura gleby. A więc gleba jest bardziej przewiewna, lepsza do rozwoju korzeni i bardziej odpowiada. To jest kondycjoner gleby, to jest poprawiacz jakości gleby, to jest poprawiacz żyzności gleby, to nie jest nawóz. Dla nikogo tutaj z osób będących nie jest żadną tajemnicą, że żyzność gleby mierzy się zawartością próchnicy substancji organicznej. Wiemy dokładnie, że borówka jest uprawą, którą się uprawia przez 20 lat, może nawet czasem dłużej. To jest swego rodzaju monokultura, nie bójmy się tego słowa, więc jeżeli glebie nie dostarczy do organicznego, to praktycznie za tych 10 czy 15 latach, chociażby tylko tylu, praktycznie 1/3 w tej glebie substancji organicznej, którego na początku już nie będzie, bo ona zostanie po prostu zużyta przez drobnoustroje. To jest prosta droga do wyjałowienia gleby, więc tego warto nie robić. To jest generalnie problem w produkcji sadowniczej, głównie jabłoni, gdzie dochodzi do zmęczenia gleby i do wyjałowienia. Nasze polskie gleby mają, wierzę, że Państwo badacie gleby na swoich polach, ale średnio to jest 1,6% próchnicy. Borówka wymaga 2-2,5. Jak to zrobić, żeby dostarczyć tej borówce idealne warunki? W pełni kontrolowane można zrobić tylko w uprawie w donicach, ale uprawa w donicach ma sens wszędzie tam, gdzie gleba jest nieodpowiednia z powodu chociażby, nie wiem, na pH rzędu 8 albo innych sytuacjach. Natomiast jeżeli ktoś ma taką glebę, na przykład jak tutaj, to wystarczy ją odpowiednio skondycjonować, poprawić, żeby stworzyć optymalne warunki dla borówki na następne 20 lat. Ja zapraszam Państwa do porównania tych 3 rządków, które tutaj mamy, od tej tablicy. Pierwszy rządek, drugi rządek, trzeci rządek, 40 metrów. Zobaczycie wyraźnie, ponieważ tam jest taka chopka, nagle się te rośliny się obniżają. Te 40 metrów są rośliny dosyć wysokie, a następnie później tak spadają i sobie już idą trochę niższe. Te wszystkie 3 rzędy zostały potraktowane preparatem Carbomat wymieszanym z glebą. Carbomat to jest substrat na bazie węgla brunatnego, odpowiednio odpylony, oczyszczony i skondycjonowany, który się rozkłada w glebie przez następne dziesięciolecia, dostarczając, to nie jest nawóz, to jest kondycjoner, dostarczając kwasy humusowe, ponieważ praktycznie 80% w składzie tego substratu są to kwasy humusowe, huminowe i fulwowe, które się uwalniają bardzo powoli, ale co roku, kontynualnie, non-stop, to nie jest nawóz. Są to substancje, które są tożsame z kwasami huminowymi i fulwowymi, które znajdują się naturalnie w próchnicy, czyli dorzucacie próchnicy. Jeżeli zobaczycie teraz pewne różnice między tymi rządkami, pierwszy rządek dostał 15% objętościowo substratu z węgla brunatnego do gleby macierzystej. Ten dostał 30%, tutaj jest pół na pół, 50%. Nie zawsze wzrost wiąże się z lepszym efektem. Ja nie mówię, że tutaj te rośliny są gorsze czy słabsze, bo czasami w borówce jest tak, że te borówki, które wyglądają na najgorsze, potem najlepiej plonują, ale jeżeli porównamy wigor w tych wszystkich 3 rzędach, w pierwszym 15%, przypominam, 30%, 50%, to najlepszy wigor dzisiaj obserwowany jest tutaj przy 30%, co oczywiście nie wyklucza, że w plonowaniu na przykład 50 to może wyjść lepiej, albo 15. Natomiast to jest rzecz widoczna, że rośliny bardzo dobrze reagują na obecność tej substancji, która oprócz tego, że zwiększa ilość substancji organicznej, węgla organicznego w glebie, dodatkowo jeszcze ma 3 bardzo poważne zalety. Po pierwsze,
ten produkt się nie skleja, natomiast się łączy z cząstkami gleby, a więc następuje spulchnienie gleby, ponieważ on ma charakter granulowany. Po drugie, bardzo mocno wiąże wodę. Po trzecie, wiąże składniki pokarmowe. Jeżeli wy, zacznę od końca, jeżeli na przykład wy nawozicie taką plantację i przychodzi deszcz, te składniki, które są w tych nawozach, ulegają wmywaniu w glebę. Jeżeli one w tej glebie nie zostaną pobrane przez rośliny albo związane w jakikolwiek sposób w tej glebie, to uciekają. Po prostu płyną pod glebiem do strumienia, do rzeki, po prostu ulegają całkowicie, wychodzą spoza strefy korzeniowej i ulegają stracie. Próchnica, albo inaczej materia organiczna w każdej formie, a zwłaszcza w tej formie trwałej, jest magazynem substancji odżywczych, to znaczy po prostu może je magazynować, przetrzymywać i udostępniać w następnym czasie, za rok, za pół roku, w następnych latach. Zwłaszcza jeżeli chodzi o wszelkiego typu kationy, tutaj mamy także i wapń, i potas, albo nawet jony amonowe. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o aniony typowo kwasowe i tak dalej, one są łatwo przyswajalne i z tym nie ma wielkiego problemu. One są i tak będą prawdopodobnie wymyte. Druga rzecz, oprócz tego, co rośliny lubią i jedzą, to jest woda. Woda jest absolutną podstawą. Wiemy dokładnie, co się dzieje w ostatnich latach z wodą w naszym kraju, jak bardzo jej potrafi brakować. Ta próchnica w tej czy innej formie, w formie oryginalnej glebowej, czy w formie dodanej w formie właśnie tego kondycjonera gleby, substratu, który jest jakby, no w cudzysłowie bym powiedział, pewną imitacją, ale uzupełnieniem próchnicy, to jest gąbka, która magazynuje także wodę. Wczoraj skończyłem wieczorem podsumować wyniki z doświadczeń, które robiliśmy ostatnio w Karbohorcie właśnie w Jordanowie, więc tutaj dodatek 4%, tutaj są dużo większe dodatki, bo to jest 15%, 30%, 50%, dodatek tylko 4% takiego właśnie substratu, karbomatu, spowodował zwiększenie ilości wody zatrzymanej w glebie w ciągu 3 tygodni. Daliśmy wodę i patrzyliśmy, co w stosunku do kontroli, do gleby porównawczej o 20%. Po prostu tyle więcej wody zostało. Natomiast jak zastosowaliśmy jeszcze inny rodzaj naszego produktu, mówię po prostu produktu Karbohort, czyli karbohumik, to dodanie takiej samej ilości spowodowało zatrzymanie prawie dwukrotnie wyższej ilości wody w glebie w stosunku do kontroli. Ta gleba jest dostępna dla roślin, o ile tam oczywiście są. To było bez roślin porównanie tylko samego retencjonowania w glebie. Jest to rzecz po prostu fantastyczna i naprawdę warta zastanowienia się nad jej zastosowaniem, szczególnie biorąc pod uwagę tak kapryśne warunki klimatyczne, jakie widzimy i jak słyszymy, będą nam towarzyszyć także w następnych latach. Czyli podsumowując, po pierwsze, nieustające źródło kwasów humusowych, które zawsze będą stymulować rozwój roślin, bo rośliny, jak wszyscy wiecie, im bardziej próchniczna gleba, tym lepiej na niej funkcjonują. Drugie, magazyn substancji odżywczych. Trzecie, magazyn wody i to wszystko połączone z poprawieniem struktury gleby. Czego potrzebujecie więcej? Dobrych odmian i dobrych odżywek, nawozów, które Wam po prostu te rośliny, które mają dobre warunki do wzrostu, trzymają w dobrym zdrowiu i dobrej produkcji. Dziękuję bardzo. Absolutnie patrzenie na węglu, to ja traktuję moje gospodarstwo już trzeci sezon. Praktycznie. Cała nowa plantacja powstała, gdzie pole zostało do przygotowania gleby został wykorzystany karbomat, czyli węgiel, który słyszeliście przy Biku, też tego pan była przy Biku. To samo zrobiliśmy w Malinach, tylko że tam inny schemat przyjęliśmy niż rok temu, kiedy zabraliśmy tą plantację, mianowicie na całą powierzchnię pola, żeby jakby w jednej wersji całe pole 25 m3 węgla. I naprawdę udało nam się tak rozluźnić glebę, bardzo fajnie. Efekt negatywny jest taki, że jak przyszły zlewy, to trochę nam to pole wymyło, ale to świadczy o tym, jak się było dobrze rozluźnione. Właśnie, zadziałało. To jest jeden element. Drugi element to stosujemy karbohumik na naszych plantacjach. W takich dawkach 100-200 litrów na hektar. Dany bardzo prymitywnie mauzerami z rozcieńczoną wodą, ale bardzo szybko to idzie. A co najważniejsze, jak wyniki z doświadczeń pokazały, działa. No i trzeci element, o którym mówiłem Państwu, razem z efektywnymi mikroorganizmami, karbohumik, tak zwany MAX
Maxi Plus do pryskania. Bardzo ładnie nam to pobudził wzrost roślin po tych wszystkich uszkodzeniach. No i czwarty element to jest substrat węglowy do doniczek w uprawie doniczkowej. No pan doktor już tyle powiedział, że mało zostało mi do dodania. Krótko tylko na temat Maxi Plus, bo jest to nowy produkt. Są to kwasy humusowe skoncentrowane, dedykowane do oprysków dolistnych. W momentach mocnego stresu lub po takich uszkodzeniach mechanicznych, właśnie jak robicie, a nawet uszkodzeniach herbicydowych, takich doświadczeń w tym roku mieliśmy sporo. Natomiast do poprawy transportu minerałów, transportu węglowodanów później do korzenia, to przy młodych roślinach, w momencie kiedy budujemy masę liściową, wtedy efekty możemy osiągnąć naprawdę zdumiewające. Wydajność tego środka jest bardzo duża, więc stosujemy tylko pół litra na hektar. Jeżeli Państwo chcą się więcej dowiedzieć, zapraszamy na naszą stronę lub na nasze stoisko. Natomiast wracając do karbomatu, jak Państwo mieli okazję wcześniej usłyszeć u Pana doktora Jerzego Płatnickiego, zastosowań tego produktu jest wiele i możemy go stosować jako taki kondycjoner gleby, jako dodatek do gleby, gdzie wpływamy na jej parametry jakości i wpływamy bezpośrednio na jej żyzność, jej urodzajność, lub stosując go jako niezależny substrat do uprawy bezglebowej, w tym przypadku borówki, i akurat w borówce sprawdza on nam się notabene najlepiej, dlatego że jest to produkt silnie organiczny, o wysokim wydatku kwasów właśnie humusowych, które są jakby składową, nierozłączną składową próchnicy, a jak wiecie, borówka najbardziej lubi podłoża próchnicze. Bardzo trwały, przez cały okres wzrostu w tej donicy on nam będzie służył. Korzeń rozrasta się bardzo drobnowłośnikowo, bardzo długo i dużo jest miejsca w tym substracie, więc ma miejsce i pole do tego, żeby naturalnie, jeżeli tak możemy powiedzieć, ale prawidłowo wzrastać. Poza tym muszę Państwu pamiętać, że produkty węglowe wpływają na lepszy pobyt składników mineralnych. Kwasy humusowe wpływają na helatowanie mikroelementów, makroelementów, które podajemy, ale przede wszystkim jest to wysoce sorpcyjny produkt. Jeżeli mówimy o uprawie bezglebowej, to jest takie zupełnie coś innego, bo do tej pory uprawialiśmy w jednętnych podłożach, sterowaliśmy tylko odżywianiem. Tutaj mamy podłoże organiczne, takie mocno organiczne, gdzie nie tylko samo odżywianie jest istotne, ale też właśnie pod uwagę należy wziąć to, że bazujemy na produkcie wysoce organicznym, więc zachodzą tutaj różnego rodzaju reakcje między pierwiastkami, które podajemy. Co jeszcze jest istotne? Istotne jest to, że ten produkt wpływa dość mocno na kondycję i zdrowotność roślin. Zauważamy, że rośliny wchodzą dużo później w fazę spoczynku, akurat w czasie zimowym, ale nie ma to wpływu później na klonowanie i ani na zawiązywanie, ani na klonowanie rośliny. Co jeszcze możemy dodać? Karbomaty również wykorzystujemy do śrubowania plantacji. Tu jeszcze tego nie pokazaliśmy, pokażemy to w przyszłym roku. Natomiast kolejnym takim fenomenem tego produktu, który się bardzo dobrze przyjął na rynku, to jest ściółkowanie, czyli zastąpienie typowej ściółki, którą mamy w tej chwili na plantacjach, stroczyny, słomy czy kory, właśnie karbomatem o specjalnej frakcji. To jest dużo trwalsze, na stałe dostarczamy substancji organicznej i węgla organicznego, kwasów humusowych, ale przede wszystkim niekorzystne dla wszystkiego rodzaju szkodników, myszy i innych gryzoni, które potrafią się tam nam zalęgnąć. Po więcej informacji zapraszam Państwa do nas na stronę, na YouTube, do relacji, obejrzenia relacji najlepszą dla Państwa. Dziękuję ślicznie.